Cześć. Tym filmem chciałbym rozpocząć pewną serię filmików o takim oscyloskopie firmy FNIRSI, model DP Box 180H. Bardzo fajny, mały oscyloskopik, 180 MHz pasmo, całkiem nieźle. Dostajemy dwie sondy 200 MHz. Nie chcę robić takiego typowego unboxingu i tłumaczenia, co gdzie jest, bo tego jest w internecie naprawdę bardzo dużo. Chcę się skupić na pewnych właściwościach tego oscyloskopu, które są czasami zaletami, a czasami wadami. A więc przejdźmy może od razu do rzeczy. Na kanał pierwszy podłączmy sobie sygnał prostokątny. To jest sygnał symetryczny. Tutaj pamiętajmy, bo to będzie ważne dosyć. Tutaj mamy poziom 0V. 5 V na działkę. W związku z tym napięcie peak to peak między dolnym zboczem dolnym poziomem a górnym poziomem 10 V. Wszystko mniej więcej się zgadza, tak to ustawiłem na generatorze. Tymi przyciskami tutaj regulujemy sobie jakby offset całego wyświetlacza, tak, poziom naszego wykresu. Tymi przyciskami ustawiamy poziom Tigera, oczywiście plus, minus napięcia w stosunku do naszego zera. Nie ma żadnego problemu. Ok, to powiększmy sobie może nasze napięcie. 2 V na działkę, 10 V peak to peak. Może jeszcze spróbujemy. Jakiś malutki offset jest, ale to nie ma problemu. 2, 4, 6, 8, 10. Wszystko się zgadza. I teraz tak. Pierwsza dosyć ciekawa właściwość. Ustawmy sobie Tiger wysoko w stosunku do naszego zera. I spróbujmy przesunąć cały wykres w dół. Ok, przesuwamy ten wykres i zobaczcie. Tu mamy poziom 0V i nim nie jesteśmy w stanie zjechać poniżej dolnej części ekranu. Ale zobaczcie, co się dzieje z Tigerem. Tiger jest zależny w jakimś stopniu od tego poziomu na ekranie, od naszego, nazwijmy to, offsetu, który ustawiamy, tak? Dojechaliśmy tutaj do zera i potem naciskając dalej, chcąc przesuwać nasz wykres, tutaj go już nie przesuniemy, natomiast przesuwamy Tiger. I podobnie w drugą stronę. Jeżeli Tiger jest ustawiony na napięcie minusowe w stosunku do zera, to przesuwając cały ekran, Tiger dojeżdża do dołu ekranu i się na nim zatrzymuje. Ekran możemy przesunąć do miejsca, kiedy nasze 0V zrówna się z dołem ekranu. I nie wiem też, czy zauważyliście już drugą, o wiele poważniejszą wadę tego oscyloskopu. Mianowicie przy pomiarach mamy 10 V peak to peak. Przesuńmy ekran do góry. Ok, jest 10 V nadal. Ale wyjedźmy naszym sygnałem, górą naszego sygnału powyżej górną część ekranu i zobaczmy, jak to wpływa na pomiar. 9,3 V. Nic nie zmieniam na wejściu. 5 V. Nie możemy podjechać naszym zerem powyżej górnej części ekranu, ani nie możemy zjechać poniżej, to już widziałem, to już widzieliśmy, tak? Natomiast zmienia się wartość, którą pokazuje oscyloskop jako wartość pomierzoną, co nie jest zgodne zupełnie z prawdą. Tutaj mamy połowę napięcia. I to jest bardzo ważna właściwość tego oscyloskopu, ponieważ ten oscyloskop, dokonując pomiaru, bierze napięcie, czy tam poziom napięcia, oblicza sobie tylko i wyłącznie pomiędzy dołem ekranu,
co jest wartością minimalną przetwornika analogowo-cyfrowego, a górą ekranu, co jest wartością maksymalną przetwornika analogowo-cyfrowego. I wiadomo, że w przetwornikach nie pojedziemy, nie zmierzymy czegoś, co jest poniżej wartości minimalnej przetwornika albo powyżej wartości maksymalnej. I w tym momencie, dokonując takiego pomiaru, gdy przekraczamy górę lub przekraczamy dół, tak naprawdę nie mierzymy napięcia, które jest podane na wejście, tylko mierzymy napięcie, które wynika jakby z tego wykresu pomiędzy tą kreseczką a dołem naszego sygnału, bo tutaj jest nasz sygnał, ale to już nie jest nasz sygnał. I w tym momencie peak to peak nam wychodzi 6,50 na volt i to jest źle. Jeżeli się mieścimy w ekranie, wszystko jest dobrze, pomiary są ok. Natomiast jeżeli też przekroczymy ekran jakby w dół, tak? Przekroczymy tę wartość minimalną przetwornika analogowo-cyfrowego, to on też już tutaj bardzo błędnie pokazuje wartość napięcia. I należy o tym bezwzględnie pamiętać w przypadku tego oscyloskopu, że nasz badany sygnał musi się zawsze zawierać pomiędzy minimum tutaj ekranu, a maksimum z jakimś tam oczywiście granicą bezpieczeństwa, myślę. To wszystko. Dzięki.